Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tajemniczej mapie Gomberga. Dowiecie się, co to była za mapa, w jakich warunkach politycznych ona powstała i kto był jej autorem. Poznacie też cele, które przyświecały jej powstaniu. To temat, który wielokrotnie przywoływany był w dyskusjach, jakie toczyły się po premierach moich filmów. I dlatego właśnie postanowiłem go podjąć. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski oraz pan Mariusz Ignacy Godlewski. Wielokrotnie w Państwa komentarzach na temat najważniejszych wydarzeń XX wieku, które podejmowałem w swoich filmach, pojawiał się wątek związany z mapą Gomberga. Ta nazwa niewiele nam mówi. O mapie Gomberga nie ma bowiem mowy w podręcznikach historii, a nawet w historycznych opracowaniach na temat XX wieku, przynajmniej w Polsce. Ale nie oznacza to wcale, że mapa Gomberga jest jakąś fikcją, która narodziła się w głowach poszukiwaczy historii i amatorów sensacji. Mapa Gomberga rzeczywiście istnieje, chociaż nigdy nie cieszyła się i nadal nie cieszy zainteresowaniem zawodowych historyków. A szkoda, bo jest to temat, który nie został jeszcze dobrze zbadany. Mapę Gomberga można znaleźć w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych w dziale Map, gdzie jest zewidencjonowana pod numerem 7005331 i oznaczona stosowną pieczęcią tej biblioteki z datą 31 marca 1942 roku. Z bibliotecznego katalogu, gdzie można znaleźć opis mapy Gomberga, dowiadujemy się, że ukazała się ona w amerykańskiej Filadelfii na początku 1942 roku. Jej autorem miał być niejaki Maurice Gomberg, który ma posiadać do niej prawa autorskie. Mapa dokładnie została zatytułowana Outline of Post-War New World Map, czyli zarys powojennej mapy Nowego Świata. Jej podtytuł mówi z kolei o nowym światowym porządku i dokładnie brzmi New World Moral Order. Najbardziej intrygujące jest to, w jakich okolicznościach i po co powstała mapa Gomberga. Zacznijmy od tego, że mapa Gomberga najprawdopodobniej powstała w lecie 1941 roku. To był wyjątkowy moment w historii toczącej się wówczas wojny. Niemiecki Wehrmacht 22 czerwca 1941 roku zaatakował Związek Sowiecki i posuwał się w głąb jego terytorium, coraz bardziej zbliżając się do Moskwy. Przywódca Związku Sowieckiego, Józef Stalin, pilnie potrzebował wówczas sojuszników, którzy mogliby mu przyjść z pomocą. Stany Zjednoczone nie były jeszcze wtedy uczestnikami wojny. Dopiero kilka miesięcy później, po japońskim ataku na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku, zmuszone zostały do zaangażowania się w nią. W każdym razie w lecie 1941 roku amerykański prezydent Franklin Delano Roosevelt był świadomy tego, że wcześniej czy później jego kraj będzie musiał się w nią zaangażować. I już wtedy zaczął myśleć o tym, jak przeciągnąć Związek Sowiecki do obozu aliantów. Stało się dla niego to jeszcze bardziej oczywiste w zaistniałej wówczas sytuacji. Roosevelt zaczął też marzyć o tym, aby stać się zbawcą dla świata w tej wojnie,
zbudować po jej zakończeniu nowy światowy porządek i założyć nową międzynarodową organizację, która by tego porządku pilnowała. Było dla niego jasne, że dzięki temu na trwałe zapisze się w historii. I te marzenia po jakimś czasie stały się dla niego politycznym planem, który zamierzał zrealizować. Pierwszym krokiem realizacji tego planu było ogłoszenie w sierpniu 1941 roku przez Roosevelta wspólnie z premierem Wielkiej Brytanii Winstonem Churchillem Karty Atlantyckiej. Miała ona określać nowe zasady, jakie miały obowiązywać w polityce międzynarodowej. Miesiąc później pod Kartą Atlantycką swój podpis złożyli Sowieci, już jako pełnoprawni członkowie alianckiej koalicji. I dokładnie w takiej sytuacji powstała mapa Gomberga. Tyle tylko, że Maurice Gomberg nie był wcale jej autorem. Trudno bowiem przyjąć, aby nikomu nieznany zegarmistrz narysował mapę nowego światowego porządku, który miał zaistnieć po wojnie. Zazwyczaj mapa jest dziełem zawodowego kartografa, który ma w swoim dorobku wiele innych map. Tymczasem Maurice Gomberg nigdy takiego dorobku nie miał. Był skromnym żydowskim emigrantem z Europy Wschodniej, który przybył do Stanów Zjednoczonych i tam na co dzień parał się zegarmistrzostwem. Gomberg sympatyzował również z amerykańskimi komunistami, choć do końca nie jest jasne to, czy rzeczywiście był członkiem Komunistycznej Partii Stanów Zjednoczonych. Namiętnie czytał ukazujący się w języku jidysz dziennik Morgen Freiheit, który był wówczas w Ameryce tubą komunizmu i interesów Związku Sowieckiego. Z racji politycznych sympatii Gomberga jego osobą zainteresowała się po jakimś czasie amerykańska FBI. Nie jest wykluczone, że Gomberg nawiązał z nią bliską współpracę. Zapewne sekrety tej współpracy kryje archiwum FBI. Wiele wskazuje na to, że Gomberg jedynie użyczył swojego nazwiska dla autoryzowania mapy, za co zapłatą miało być przekazanie mu do niej praw autorskich. W ten właśnie sposób ręką Maurice'a Gomberga, nikomu nieznanego amerykańskiego zegarmistrza, a w dodatku sympatyzującego z komunistami, powstała mapa nowego świata, jaki miał zaistnieć po zakończeniu II wojny światowej. Jak już Państwu wspomniałem wcześniej, powstała ona najprawdopodobniej zaraz po ataku Hitlera na Związek Sowiecki i po ogłoszeniu Karty Atlantyckiej oraz namaszczeniu Sowietów członkami antyhitlerowskiej koalicji. Siłą rzeczy ta mapa musiała uwzględniać również interesy Związku Sowieckiego, zwłaszcza w tak kluczowej kwestii jak podział świata. Co więc przedstawia mapa Gomberga? Zacznijmy od tego, że ta mapa dość precyzyjnie obrazuje bipolarny podział świata, jaki miał się po wojnie dokonać pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Sowieckim. Amerykańskie wpływy według mapy Gomberga miały obejmować Kanadę, Meksyk, Grenlandię oraz większość wysp na Pacyfiku i Atlantyku. Na mapie Gomberga widzimy również dwie federacje, południowoamerykańską i afrykańską. Widzimy również Zjednoczone Stany Europy i Zjednoczoną Republikę Chińską. Francja i Wielka Brytania zostały na mapie Gomberga praktycznie pozbawione większości zamorskich kolonii. Gomberg pozostawił Brytyjczykom jedynie Australię, Nową Zelandię, Indonezję, Papuę i Nową Gwineę, które miały pozostać członkami brytyjskiej wspólnoty narodu. Z kolei Związek Sowiecki miał panować w całej Europie Środkowo-Wschodniej,
Miał też kontrolować Finlandię, Niemcy i Austrię oraz zyskać dostęp do Oceanu Indyjskiego i kontrolować Iran z jego bogatymi złożami ropy naftowej. Warto przyjrzeć się również Polsce na mapie Gomberga. Otóż Polska na mapie Gomberga różni się od tej, jaką ostatecznie stworzono po zakończeniu wojny. Polska jest sowiecką republiką. Nie jest też przesunięta tak bardzo na zachód, jak to się ostatecznie stało. Polska na mapie Gomberga oparta jest o wschodnie tereny II Rzeczpospolitej, Prusy Wschodnie i posiada zwiększony dostęp do Morza Bałtyckiego, mniej więcej do Kołobrzegu i oczywiście z Gdańskiem. Według mapy Gomberga przy Polsce miały pozostać Lwów i Wilno. Polska graniczy również z Węgrami, Rumunią i Mołdawią, które podobnie jak ona również miały być sowieckimi republikami. Krótko mówiąc, Polska na mapie Gomberga zachowuje większość kresów, ale ceną za to miała być bezpośrednia jej podległość Moskwie. Równie ciekawie przedstawiają się na mapie Gomberga granice naszych sąsiadów. Utrzymany został na niej podział Czechosłowacji na dwie republiki, czeską i słowacką. Warto wspomnieć o tym, że na początku 1942 roku, gdy mapę Gomberga wydano, Słowacja była formalnie niezależnym państwem, chociaż walczyła u boku III Rzeszy. Nie ulega więc wątpliwości, że świat na mapie Gomberga został podzielony pomiędzy Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki. I nie ulega wątpliwości, że ten podział wtedy, gdy mapa Gomberga powstawała, był marzeniem zarówno Roosevelta, jak i Stalina. Powstaje jednak pytanie, dlaczego podział świata z mapy Gomberga nie został ostatecznie zrealizowany? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest prosta. Być może kluczową sprawą, że tak się nie stało, były nieposkromione ambicje polityczne Roosevelta w zakresie tworzenia nowego powojennego ładu i związane z nimi obawy Stalina. Ten ostatni, widząc determinację amerykańskiego prezydenta do zaprojektowania świata całkowicie na własną modłę, mógł w pewnym momencie zmienić swoje zdanie. Zwłaszcza po tym, jak w kwietniu 1945 roku Roosevelt zmarł i powołano Organizację Narodów Zjednoczonych, która miała czuwać nad nowym porządkiem świata. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, jaki bój stoczył Związek Sowiecki na forum ONZ, aby mieć dodatkowe głosy w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ ze strony Ukraińskiej i Białoruskiej Republiki Sowieckiej. Ale pomimo oporu aliantów Stalinowi udało się w końcu ten cel osiągnąć. Wyobraźmy jednak sobie, że sowiecki dyktator postanowiłby taką podmiotowość uzyskać również dla Polski, Czech, Słowacji, a nawet Węgier, które według mapy Gomberga miały być sowieckimi republikami, a nie, przynajmniej pozornie, suwerennymi państwami. To byłoby raczej niemożliwe. I dlatego projekt Roosevelta stanął Stalinowi na przeszkodzie. W rezultacie tego Stalin wolał skupić się na ekspansji komunizmu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej i zainstalować w nich podległe sobie rządy, niż na inkorporowaniu ich bezpośrednio do Związku Sowieckiego. Wiele wskazuje na to, że mapa Gomberga miała być próbą sondowania amerykańskiej opinii publicznej, której chciano jednocześnie zasugerować, że do zachowania pokoju na świecie w przyszłości potrzebne są tylko Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki,
które zbudują swoje strefy wpływów. Jest więc bardzo prawdopodobne, że kształt naszych powojennych granic, podobnie jak stało się to w przypadku granic innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, był rezultatem decyzji Stalina o niewłączaniu wyzwolonych przez Armię Czerwoną krajów bezpośrednio do Związku Sowieckiego. Konsekwencją tego mogło być również przesunięcie przez Stalina granicy Związku Sowieckiego jak najdalej na zachód, co dla nas oznaczało utratę Kresu. W każdym razie mapa Gomberga jest nadal tajemnicą. Nie znamy żadnych dokumentów źródłowych, które wskazywałyby na to, że doszło do dyskusji przedstawicieli strony amerykańskiej i sowieckiej nad propozycją podziału świata, jaką zawierała mapa Gomberga. Być może amerykańscy sympatycy Stalina z prezydentem Rooseveltem na czele sami w pewnym momencie porzucili pomysł forsowania projektu podziału świata z mapy Gomberga. Tego jednak do końca nie wiemy. W moim następnym filmie opowiem Państwu o ukraińskiej rebelii na Kresach we wrześniu 1939 roku. Dowiecie się, jak rzeczywiście wyglądała ta rebelia i przez kogo była inspirowana. Dowiecie się też, jakie były dla Polski skutki tej rebelii. Ten film zatytułowałem Ukraińska rebelia we wrześniu 1939 roku. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski oraz panu Mariuszowi Ignacemu Godlewskiemu, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i biosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.